Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan doktor habilitowany Leszek Karliński z Zakładu Związków Symbiotycznych. Z wykładu dowiemy się, czym są grzyby mykoryzowe, jakie jest ich znaczenie dla funkcjonowania drzew, a przede wszystkim jakie funkcje pełni grzybnia ekstramatrykalna. Drzewa, jak większość roślin na Ziemi, wchodzą w związki symbiotyczne z grzybami, współtworząc z nimi obecne na powierzchni korzeni oraz ich wnętrzu struktury zwane mykoryzami. Grzyby mykoryzowe, jako jedna z głównych grup mikroorganizmów glebowych, odgrywają zasadniczą rolę wspierając zdrowotność i rozwój drzew, a także chroniąc je przed negatywnym wpływem patogenów i zanieczyszczenia środowiska. Grzyby mykoryzowe są także istotnym czynnikiem rzutującym na krążenie węgla i azotu w środowisku, oddziaływując tym samym nie tylko na samą szatę roślinną, ale także na ekosystem w skali globalnej. Wśród drzew wyróżnia się dwa zasadnicze typy symbiozy mykoryzowej – ektomykoryzę i mykoryzę arbuskularną. Ektomykoryzy, będące rezultatem symbiozy drzew z grzybami należącymi do podstawczaków i workowców, obecne są u około 2% skolonizowanych przez grzyby roślin naczyniowych i najpowszechniej występują w strefie umiarkowanej i borealnej. Charakteryzują się obecnością widocznej nawet gołym okiem mówki grzybniowej na powierzchni korzeni, a także sieci grzybni, tzw. sieci Hartiga, penetrującej przestrzenie międzykomórkowe epidermy korzeni oraz stanowiącej centrum wymiany związków odżywczych między grzybem a rośliną. Ektomykoryza występuje przede wszystkim u gatunków iglastych, to jest sosen, świerków, modrzewia, jodły, daglezji oraz u gatunków liściastych, takich jak dęby, buki, lipy, brzozy, orsze, topole czy wierzby. Mykoryza arbuskularna jest najstarszym i najpowszechniej występującym na Ziemi typem symbiozy roślin, kolonizującym od 71 do 90% gatunków roślin naczyniowych i grzybów należących do gromady Glomeromycota, tzw. grzybów kłębiakowych. Typ ten najpowszechniej występuje u drzew strefy tropikalnej, a w klimacie umiarkowanym spotykany jest u drzew i krzewów owocowych oraz np. klonów, jesionów, kasztanowców czy wiązów. Mykoryzy arbuskularne, w odróżnieniu od grzybów ektomykoryzowych, są trudne do zaobserwowania bez zastosowania mikroskopu i procedur specyficznego ich barwienia. Grzybnia arbuskularna penetruje zarówno przestrzenie międzykomórkowe, ale również wnika do wnętrza komórek korzeni, tworząc tam drzewkokształtne struktury, tzw. arbuskule, od których zresztą przyjęły swoją nazwę, lub częściej spotykane zwoje. Obok tych struktur, będących centrami wymiany energetycznej między rośliną i grzybem, obecne są także owalne twory zwane wesikulami lub pęcherzykami, stanowiące miejsce przechowywania związków zapasowych. U większości gatunków drzew obserwujemy obecność pojedynczego typu symbiozy mykoryzowej. Jedynie niewielka grupa drzew, mających niekiedy charakter pionierski, wykształciła zdolność nawiązywania relacji symbiotycznych zarówno z grzybami arbuskularnymi, jak i ektomykoryzowymi. Należą tutaj m.in. topole, wierzby, olsze, a także część orzeszników, akacje, eukaliptusy, damarzyki, rzewnie czy łapaka. Niezwykle ważnym elementem strukturalnym obu typów symbiozy mykoryzowej jest sieć grzybni przenikającej glebę, zwanej grzybnią ekstramatrykalną lub zewnętrzną.
Grzybnia ekstramatrykalna, mogąca w przypadku grzybów ektomykoryzowych stanowić od 65 do 80% ich całkowitej biomasy, znacząco rozbudowuje powierzchnię chłonną systemu korzeniowego. Grzybnia zwiększa tym samym efektywność pozyskiwania wody i składników odżywczych pochodzących często z bezpośrednio niedostępnych dla roślin źródeł, zarówno w sensie przestrzennym, jak i fizykochemicznym. Grzybnia grzybów mykoryzowych dzięki swoim własnościom enzymatycznym bierze udział w rozkładzie materii organicznej, jak i nieorganicznej, np. w procesie wietrzenia skał, wydatnie wspierając procesy glebotwórcze i przekazując roślinom związki dla nich przyswajalne. Poprzez rozrastającą się sieć strzępek grzybnia ekstramatrykalna umożliwia także kolonizację nowych wierzchołków korzeni drobnych, prowadząc do powstania nowych mykoryz. W przypadku roślin na wczesnym etapie rozwoju usprawnia wykształcenie się w krótkim czasie ich garnituru symbiontów grzybowych, a także poprzez utworzone połączenia między drzewami uczestniczy w obiegu azotu i węgla, zwiększając ich produktywność. Słabsze osobniki drzew danego gatunku mogą być tą drogą wspierane przez drzewa sąsiadujące, które są w lepszej kondycji. Znaczenie tych struktur grzybowych podkreśla fakt, że prawie 30% produktów fotosyntezy dostarczanych przez drzewa może trafić do sieci grzybni ekstramatrykalnej grzybów mykoryzowych. Coraz więcej badań wskazuje również na to, że biomasa grzybni ekstramatrykalnej i jej pozostałości odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu stabilnych form azotu i węgla materii organicznej gleby, co ma kluczowe znaczenie dla środowiska na naszej planecie. Szacuje się, że grzybnia ekstramatrykalna, stanowiąc blisko 1/3 biomasy drobnoustroju w glebie, wraz z korzeniami produkuje połowę rozpuszczonego w glebie leśnej węgla organicznego. Grzybnia ekstramatrykalna, będąc istotnym składnikiem symbiozy grzybów z drzewami, jest czułym wskaźnikiem dynamiki zmian zachodzących w środowisku, zarówno tych pochodzenia naturalnego, tak jak skład natura gleb, zmiany sezonowe i długofalowe zmiany klimatyczne, jak i antropogenicznego, np. skażenie gleb metalami ciężkimi oraz warunkowanych przez gospodarza roślinnego, jego wiek czy gatunek. Zastosowanie technik pozyskiwania próbek grzybni ekstramatrykalnych grzybów mykoryzowych, np. pułapek grzybniowych typu meshbacks, oraz specyficznych dla grzybów biowskaźników takich jak ergosterol czy kwasów tłuszczowych oraz czułych metod chromatograficznych pozwala relatywnie szybko określić aktualne wartości biomasy żywej grzybni i tempo jej produkcji w glebie. Z drugiej strony wciąż niewiele jest badań podejmujących tę problematykę. Większość z nich koncentruje się wokół analiz drzewostanów świerkowych z terenu Skandynawii, a jedynie pojedyncze dotyczyły buka zwyczajnego, dębu bezszypułkowego czy sosny nadmorskiej z terenu Europy Zachodniej. Natomiast w Polsce dotychczas realizowane były prace badawcze w Instytucie Dendrologii PAN, związane ze świerkiem na stanowiskach górskich i nizinnych oraz różnymi gatunkami i mieszańcami topoli na terenach skażonych metalami ciężkimi i wolnych od zanieczyszczeń. Ponadto prowadzone są także badania w drzewostanach sosnowych na stanowiskach modrzewia i daglezji. Głównym czynnikiem kształtującym biomasę grzybni ekstramatrykalnej grzybów mykoryzowych są lokalne warunki glebowe, struktura gleby, jej zasobność, wilgotność i temperatura, odczyn pH oraz obecna tutaj szata roślinna, a także bogactwo i zróżnicowanie zbiorowisk samych grzybów mykoryzowych. W tym ostatnim przypadku należy zachować pewną ostrożność w stosowaniu prostych przełożeń ze względu na znaczące zróżnicowanie grzybów, zarówno morfologiczne, jak i fizjologiczne, oraz ich odmiennych strategii życiowych rzutujących na zawartość biomasy grzybni ekstramatrykalnej w glebie. Rozwojowi grzybni ekstramatrykalnej sprzyjają raczej lżejsze, przepuszczalne gleby w odróżnieniu od ciężkich o niskiej zawartości
tlenu. Wilgotność gleby odgrywa niezwykle ważną rolę w kształtowaniu się symbiozy grzybni ekstramatrykalnej w glebie. Niedobory wody w środowisku glebowym są często znacznie bardziej dotkliwe niż na przykład skażenie gleby metalami ciężkimi, w przypadku których grzyby, zwłaszcza jeśli jest to proces długotrwały, wykazują znaczną zdolność tolerancji i adaptacji do niekorzystnych warunków. Z drugiej strony także dłuższe okresy podtopień zdecydowanie negatywnie wpływają na grzyby ektomykoryzowe w odróżnieniu od grzybów arbuskularnych, charakteryzujących się znacznie szerszą tolerancją wobec niesprzyjających warunków środowiskowych. Wzrost temperatury, zwłaszcza w połączeniu z wilgotnością, sprzyjają ogólnemu rozwojowi grzybów w glebie. Zasobność gleb i bogactwo gatunkowe roślin może także sprzyjać rozwojowi grzybni ekstramatrykalnej. Natomiast przenawożenie gleb przez człowieka związkami azotu skutecznie ten rozwój ogranicza. Kolejnym czynnikiem limitującym zawartość biomasy grzybni ekstramatrykalnej jest głębokość gleby. Wraz z jej wzrostem obecność grzybni zmniejsza się w wyniku ograniczenia dostępu tlenu oraz związków odżywczych. Pewne różnice, podobnie jak w przypadku wilgotności gleby, zaznaczają się również pomiędzy grzybami ektomykoryzowymi i arbuskularnymi, z których te ostatnie lepiej znoszą wyższe głębokości. Obok warunków środowiskowych, istotnym czynnikiem mającym wpływ na biomasę grzybni ekstramatrykalnej jest genotyp drzewa gospodarza. Może on rzutować na stopień skolonizowania korzeni drobnych przez grzyby mykoryzowe, na skład jakościowy i ilościowy grzybów oraz na biomasę grzybni ekstramatrykalnej w glebie. Wpływ genotypu obserwowano dla różnych gatunków i mieszańców topoli. Różnice pomiędzy genotypami drzew występowały zarówno w przypadku drzew dojrzałych, jak i kilkumiesięcznych wyhodowanych ze zrzezów sadzonek. U tych ostatnich wpływ genotypu drzewa zaznaczał się zdecydowanie silniej niż w przypadku drzew dojrzałych, dla których odnotowane wartości biomasy grzybni ekstramatrykalnej były bardziej wyrównane. Obserwowany tutaj spadek specyfiki genotypu drzew wraz z wiekiem, podobnie jak wielu innych cech morfologicznych drzew, może wiązać się ze stopniową adaptacją do lokalnych warunków środowiskowych. Odnotowany wpływ genotypu topoli na biomasę grzybni ekstramatrykalnej podkreśla bliski związek drzewa gospodarza i związanych z nim grzybów mykoryzowych. Podobny efekt stwierdza się analizując zbiorowiska mikroorganizmów glebowych bytujących w ryzosferze drzew. Grzyby wykazują tutaj znacznie większą zależność względem gospodarza roślinnego niż inne grupy organizmów, np. bakterie. Różnice wartości biomasy grzybni ekstramatrykalnej u różnych genotypów drzew mogą być warunkowane m.in. parametrami wzrostowymi. W przypadku drzew cechujących się większą wysokością i pierśnicą od pozostałych wykazano także wyższą biomasę grzybni ekstramatrykalnej w glebie. Obserwowana pozytywna zależność może wynikać z faktu, że większe rozmiary części nadziemnej drzew mogą zapewniać lepszy dostęp do światła, a w konsekwencji wydajniejszą produkcję cukru w procesie fotosyntezy. Jak już wspomniano, prawie 30% związku węgla produkowanego w liściach jest przekazywane partnerom grzybowym. Wyższa produkcja cukrów przez gospodarza roślinnego może więc warunkować efektywniejszy rozwój grzybni ekstramatrykalnej w glebie, wpływając na nią zarówno bezpośrednio, jak i poprzez zmiany w strukturze zbiorowisk grzybów mykoryzowych. Istotnym czynnikiem warunkującym biomasę grzybni ekstramatrykalnej w glebie jest także wiek gospodarza roślinnego. U gatunków iglastych, takich jak świerk pospolity, wraz ze wzrostem drzew do wieku 10-20 lat obserwuje się wyraźny wzrost biomasy grzybni ekstramatrykalnej. W starszych klasach wiekowych wartość biomasy grzybni zaczyna stopniowo maleć. W przypadku topoli przyrost biomasy grzybni ekstramatrykalnej jest znacznie szybszy
i już 6-miesięczne sadzonki wykazują zbliżone wartości biomasy grzybni w porównaniu do 20-letnich drzew. Na podobieństwo tempa produkcji grzybni ekstramatrykalnej u dojrzałych topoli i kilkumiesięcznych sadzonek mogą rzutować wynikające z różnic wieku odmienne strategie lokacji związków węgla w przypadku młodych roślin nastawionych przede wszystkim na szybką rozbudowę sieci grzybni i eksplorację środowiska glebowego, a w przypadku drzew starszych na wytwarzanie owocników i ewentualnych form przetrwalnikowych. Niewielkim różnicom w produkcji grzybni ekstramatrykalnej u dojrzałych i młodych topól może sprzyjać także pionierski charakter tych drzew, szybki wzrost oraz zdolność do nawiązywania związków symbiotycznych zarówno z grzybami ektomykoryzowymi, jak i charakteryzującymi się mniejszymi wymaganiami energetycznymi grzybami arbuskularnymi. Jak widać, trudno jest przecenić funkcję grzybni ekstramatrykalnej grzybów mykoryzowych w glebie i jej rolę w kształtowaniu otaczających nas drzewostanów. Lepsze poznanie wzajemnych zależności pomiędzy światem grzybów i drzew wydaje się zasadniczą kwestią w obliczu szybko zachodzących zmian klimatycznych i wynikającej z tego konieczności przebudowy gatunkowej naszych lasów i ogrodów.